Co? Ja to już nie wchodzę do wody, nie, ja już odpoczywam teraz tylko. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam nasze pierwsze 5 dni wycieczki na Martynikę, które były bardziej turystyczne, poświęcone zwiedzaniu. Natomiast ta część będzie bardziej rekreacyjna, snorkeling, pływanie w oceanie, oglądanie raf koralowych i oczywiście mój pierwszy w życiu scuba diving. I moim zdaniem ta część jest o wiele bardziej spektakularna. Także zapraszam Was na dalszą część podróży na Martynikę. Szósty dzień wycieczki rozpoczęliśmy od wypłynięcia katamaranem w ocean z miejscowości Les Anses d'Arles i oprócz stworzeń morskich w oceanie na pokładzie czekały na nas też zwierzątka lądowe. Na początku myślałam, że zaczniemy od snorkelingu, tak żeby się rozgrzać przed scuba divingiem, ale okazało się, że zaczynamy od scuba divingu, co na początku mnie trochę przeraziło. Czekam sobie na scuba diving. Tata właśnie poszedł na ten scuba diving sobie nurkować, a ja pierwszy raz będę to robić, więc trochę się stresuję, ale woda wygląda fajnie, więc może być fajnie. No a mój tata, najlepszy pocieszyciel, ja mu mówię: tato, bo ja się boję. Na co on odpowiada: oj Sylwia, już przestań, nie ma się czego bać. Po czym dodaje: no, ale jak będziesz chciała wypłynąć, to wiesz, nie rób tego za szybko, bo pękną ci pęcherzyki płucne. Jeśli to oglądasz, to dzięki, tato. Czekam na tatę. To zaraz moja kolej na zanurzenie się w wodzie z butlą. O, taką właśnie. No ale ostatecznie okazało się, że nie jest aż tak strasznie, bo pan już od samego początku mnie poinstruował, jak się komunikować pod wodą, jak przytykać sobie uszy, gdy mi się zatkają. Bardzo ładnie, rzetelnie mi wszystko opowiedział i przedstawił, także bałam się trochę mniej. I tak naprawdę od samego początku, jak się zanurzyliśmy w wodzie, to trzymał mnie za ręce, żebym się trochę rozkręciła w tym pływaniu i żebym się właśnie nie bała. Ale po jakimś czasie, jak już przyzwyczaiłam się do wody i do noszenia tego całego sprzętu na sobie, to puścił mnie i pływałam sobie sama, oglądając widoki. No widoki na początku nie były szczególnie spektakularne, ale im głębiej i im dalej płynęliśmy, tym było coraz ładniej. Zresztą zostawiam Was, żebyście sobie pooglądali.
Po scuba divingu poszłam sobie jeszcze na snorkeling, żeby pooglądać ocean trochę z innej perspektywy. Już jesteśmy po scuba divingu i po snorkelingu i teraz sobie odpoczywamy. Tylko wszyscy są tam na samym początku katamaranu. Sobie na razie siedzę tutaj i obserwuję wodę. No ale woda jest piękna, niebieska. Gdzieś tak ładnie rozwija te skały. Piękna jest ta woda. No a później już nie pływałam, przede wszystkim dlatego, że dali nam jakiś tam swój specyfik do picia. Też byłam zmęczona i już tylko właściwie tata i mój brat sobie pływali. No i część grupy później też oglądała żółwie, no ale że ja nie miałam siły, to po prostu pan mi podesłał nagranie z żółwiem, który nagrał wtedy. No i tak jak przez większość wycieczki mieliśmy same chmury, no to rozpogodziło się, jak wracaliśmy już do miasta. No, takie szczęście. Siódmego, ostatniego dnia właściwie mieliśmy tylko przelot z Martyniki do Paryża, bo znowu mieliśmy przesiadkę w Paryżu. No i później już bezpośrednio do Warszawy.
Byliśmy w Paryżu na jednym lotnisku, ale mieliśmy odlot do Warszawy z innego lotniska, które było na drugim końcu Paryża i mieliśmy mieć przewózkę busem, który rodzice zamówili, ale czegoś tam nie dopilnowali. Nie zdążyliśmy na busa i musieliśmy jechać metrem, więc atmosfera była mega nerwowa. Mój tata darł się na mnie, jak próbowałam wszystkim poprawić humor i rozluźnić atmosferę, bo myślał, że śmieję się z niego. Mój brat płakał, ciocia próbowała histerycznie jakoś ogarnąć całą sytuację, a Alicja patrzyła na wszystkich z zażenowaniem. No po prostu typowa polska rodzina na wakacjach. Klapę, no Natalia, no co nie możesz klapy podnieść? Proszę, nie tak nerwowo, dziecko. Także jak wróciłam do domu, to odetchnęłam. Wreszcie mogłam się przywitać z moimi kotkami, za którymi bardzo tęskniłam. No a podsumowując cały wyjazd, no to Martynika ma trochę taki vibe afrykańsko-meksykański i mimo, że sama wycieczka mi się bardzo podobała i te wszystkie widoki, to jednak chyba nie mogłabym tam mieszkać, bo klimat jest dla mnie zbyt tropikalny, zbyt wilgotny. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, a w następnym odcinku Martyna Wam pokaże swoją podróż na Maltę.